Dlaczego lekarz mówi ci, że wyniki badań masz w normie, a ty miesięcy nie masz siły wstać z łóżka? Czy to coś z tobą nie tak, czy z twoimi badaniami? Dziś poznacie konkretny schemat i jak wyrwać się z tego błędnego koła. Weźcie sobie kartkę, weźcie sobie długopis, bo powiem wam krok po kroku, od czego zacząć prawdziwą regenerację organizmu w domu, zamiast tego, żeby do końca życia łykać tabletki. W naszym tutaj ośrodku w zeszłym tygodniu wyjechała od nas osoba, która miała przez 5 lat, słyszała, że jej przewlekłe bóle brzucha i pęcherze to taka urody i stres. Wystarczyło tylko 2 tygodnie odpowiednich terapii, aby odzyskać życie i jak najbardziej odstawić garść leków. W dzisiejszym nagraniu porozmawiamy o 3 punktach. Najpierw to będzie temat zdrowia, wprowadzimy dlaczego my chorujemy, potem odpowiemy na wasze pytania. Będą pytania na temat pęcherza, jelit i odpowiednich, jak najbardziej opadających narządów. A na koniec powiem, co musicie zrobić już dzisiaj. Zaczynamy. Nazywam się Aleksander Herycki, znajdujemy się w Akademii Medycyny Regeneracyjnej i odpowiadamy tutaj w nagraniu na żywo na wasze pytania i odpowiedzi. Więc warto na początku podkreślić pytanie, dlaczego medycyna konwencjonalna jest kontraregeneracyjna, czym ona się tak naprawdę różni. Różnica jest następująca, że niestety jeden lekarz odpowiada za ucho, drugi odpowiada za brzuch. I niestety to jest specjalizacja, która zawsze dzielą człowieka na półeczki. A my tutaj w naturalnej medycynie regeneracyjnej patrzymy holistycznie na całe ciało, czyli wiemy, jak ta fizjologia pracuje, co od czego zależne i gdzie jest tak naprawdę patrzymy. My patrzymy zawsze na nasz organizm jako cały system. My nie ucieszamy objawów chemią, my szukamy korzenia problemu. Ciało jest genialną maszyną, która potrafi naprawić wiele rzeczy sama, jeżeli oczywiście damy jej odpowiednie i paliwo i usuniemy oczywiście toksyny. Oczywiście leki chemiczne często jako plaster działają na ropiejącą ranę, ale dają tak naprawdę tylko na chwilę ulgę, ale nie likwidują przyczyny. Prawdziwą regeneracją odbudowania tkanki na poziomie komórkowym działają naturalne, regeneracyjne metody. To nie jest jakaś magia, która za chwilę zastosujemy tabletkę, pigułkę, za 15 minut wszystko ma ustąpić. Zależy to tak naprawdę też od rodzaju problemu i czasami jak długo, ile lat nasz organizm z tym problemem sobie walczył. Więc to jest bardzo ważne, ponieważ czasami po 2-3 tygodniach my widzimy w naszym ośrodku już poprawę zdrowia, a czasami musimy poczekać kilka miesięcy. Od czego zacząć? Od detoksu. Musimy najpierw oczyścić jelita, wątrobę, naszą krew, czyli wszystko, co jest w środku, nasze wewnętrzne podstawowe filtry i dopiero wtedy możemy mówić o całkowitym wyzdrowieniu przyszłości. Bez tego żadne zioła, masaże czy inne suplementy tak naprawdę nie zadziałają. I tutaj właśnie będziemy zaraz rozpatrzyć, jakie macie pytania do nas, które zostały podesłane z różnych źródeł i my bardzo się cieszymy oczywiście, że tyle pytań my otrzymujemy. I tutaj mam pierwsze pytania. Pani Jolka, Pani Marzenka, Pani Dorotka i pytanie na temat zdrowia. Częsty mocz, zapalenie pęcherza u 5-latka, nawracające infekcje. Panie, drogie Panie, częsty mocz, zapalenie pęcherza u 5-latka, nawracające infekcje. Połączyłem te wszystkie pytania, ponieważ oni mają jedno źródło. Pęcherz to miejsce, które się oczywiście znajduje się pod pępkiem, troszeczkę poniżej, gdzie gromadzą się toksyny i często rozwija się ukryte stany zapalne. Jeżeli wyniki moczu są dobre, a problem jest, to oznacza, że bakterie lub grzyby siedzą głębiej w samych tkankach, a u dziecka często objawiają się tak naprawdę wychłodzeniem nerek lub mogą być duże ilości pasożytów. Więc tak naprawdę albo zioło moczopędne troszeczkę na chwilę mogą pomóc, albo terapia przeciwpasożytnicza. Więc co możemy w tych przypadkach w domu zrobić? Możemy przede wszystkim zrobić gorące kąpiel stóp w wodzie z solą na przykład i z musztardą, żeby ich solidnie wygrzać. Możemy popić na przykład wywar z liści borówki, brośnicy i żurawiny. My mamy również w naszym sklepie autorskie mieszanki na pęcherz, na nerki,
Więc jak najbardziej takie rzeczy możecie w domu zastosować. My mieliśmy tutaj taką pacjentkę 40-letnią, która brała antybiotyki na pęcherz przez miesięcy, przez 3 lata. Po naszym programie przeciwpożarowniczym, stawiania baniek chińskich na nerki, odpowiedniego ziołolecznictwa i innych naszych terapii, już praktycznie od 2 lat nie miała żadnych infekcji. Da się zrobić? Da się zrobić, tylko trzeba wiedzieć, w jaki sposób prawidłowo, według którego schematu do tego podejść. Kolejne pytanie. Mamy tutaj od pani Marzenna, przewlekłe zaparcie i waga stoi. Pani Marzenna, przewlekłe zaparcie i waga stoi, to jest częstym problemem jest tak naprawdę, że leki przestały działać u pani już, tak? Jak pani tutaj wcześniej pisała i rozleniwiły się pani jelita. Jelita stały się głuche na stymulację. Waga stoi, bo organizm jest zatruty własnymi załogami. W domu co trzeba zrobić? Rano ciepła woda, troszeczkę więcej ruchu i oczywiście błonnik do wyżywienia więcej. Ale żeby trwale pobudzić metabolizm, potrzebuje pani profesjonalnej terapii wisceralnej, czyli masaż brzucha, który robimy również oczywiście u nas w Akademii. I co może pani jak najbardziej w domu zrobić? No są kilka rzeczy, które faktycznie mogą pani pomóc. I pierwsze, tak jak powiedziałem, picie rano na przykład za 2 szklanki ciepłej wody, możemy dodać szczypkę soli kłodawskiej. Przed snem można wykonać masaż brzucha, używając można jak najbardziej jakiegoś oleju, na przykład z oliwki. Jak najbardziej kolejną rzeczą możemy zrobić obowiązkowo. Każdy kęs jedzenia przeżuwać absolutnie minimum 30 razy, żeby ułatwić pracę naszym jelitom. Ponieważ nasze jelita nie mają zębów, żeby to przetrawić, tylko to jest kwas żołądkowy, z żołądka będzie nad tym pracował. Mieliśmy przypadek, kiedy przyjechał do nas pan, który wypróżnił się tylko raz w tygodniu i to tylko po silnych lekach. Wdrożyliśmy w naszej terapii wisceralny masaż, który oczywiście wspominałem, który dosłownie odkleił jego załogi. I po 5 dniach turnusu naturalna praca jelit wróciła. Oczywiście my tutaj mamy jeszcze jak najbardziej oczyszczanie jelit i innych rzeczy, więc one usprawniają jeszcze ten proces szybciej powrotu. W domu troszeczkę to może bardziej trwać niż u nas w ośrodku. Kolejne pytanie od pani Teresy o obniżenie macicy. Niestety to jest dosyć poważny problem i częsty u starszych osób. U pani Teresy tutaj pytanie właśnie na temat obniżenia macicy. Pani Teresko, borowina, którą pani pytała, jak najbardziej jest wspaniała. Ona likwiduje stany zapalne i dostarcza niezbędne minerały i witaminy. Wiele osób samą borowiną u nas również poprawiło problem. Jak najbardziej również mamy elektrostymulator, który można zakupić sobie do domu z sondą dopłuchową, który stymuluje pracę mięśni macicy. Ale sama borowina nie zawsze podniesie nasze narządy do góry. Obniżenie macicy to skutek słabych mięśni jak najbardziej miednicy i wiązadeł. Więc w domu co możemy zrobić? Troszeczkę wyżej naszą miednicę podnieść, kiedy my śpimy, czyli podłożyć sobie możemy troszeczkę poduszkę, kategorycznie unikać dźwigania czegokolwiek na wstrzymaniu oddechu i ćwiczenia mięśni Kegla, ale zawsze na głębokim jak najbardziej wydechu z przypony. Jeżeli tego nie potrafimy, to ten elektrostymulator świetnie jak najbardziej działa. Polecam, wiele osób w ten sposób w domu sobie pomogła, rozwiązała problem. I tutaj mieliśmy przypadek, gdzie nasza pacjentka z terminem operacji podwieszania macicy przyjechała do Świebodzic i przez 2 tygodnie robiliśmy głębokie masaże, właśnie borowiny, elektrostymulację i chirurg po miesiącu z niedowierzeniem odwołał operację. Da się to zrobić, trzeba znać, jak narzędzie te prawidłowo wykorzystać, ale warto w domu spróbować, nawet miesiąc takiej metody postosować, naprawdę może być świetny efekt. Kolejnym pytaniem tutaj mamy od pani Ewy, swędzenie odbytu i sromu przy hemoroidach. Pani Ewa, swędzenie odbytu i sromu przy hemoroidach to jest niestety swędzenie w tych rejonach to potężny sygnał alarmowy zwiastujący 2 rzeczy. To jest jedno, to jest jak najbardziej chore i obciążone jelito, a drugie to jest pasożyty i grzyby candida. Hemoroidy to z kolei problem z zastojem krwi w wątrobie.
Żadna maść z apteki tego nie wyleczą. Oni tylko maskują problem, ale niestety po jakimś czasie to znowu się odbudowuje i powtarza. Trzeba oczyścić wątrobę, zrobić potężny program przeciwpasożytniczy i my tego właśnie uczymy w naszych terapiach jak najbardziej. W domu co może Pani zrobić? Jak najbardziej zachęcam, bo zastosować borowinę doodbytniczo, gdzie ona likwiduje te stany zapalne. Jak najbardziej może Pani zastąpić sobie chemiczne płyny do higieny szarym mydłem lub dziegciowym. Dziegciowe mydło to generalnie było mydło stosowane w Rosji w czasach II wojny jako środek do dezynfekcji ran w trakcie operacji chirurgicznych. Jak najbardziej może Pani zjadać codziennie rano garść świeżych pestek albo zakupić sobie autorską naszą mieszankę na pasożyty na bazie oczywiście wrotyczy, goździków i jak najbardziej piołunu. Jak najbardziej, co może Pani jeszcze robić? Posmarować sobie te miejsca swędzące jak najbardziej olejem kokosowym, tak? Ale jeżeli problemy swędzenia skóry, to oczywiście mamy też świetny szampon przeciwpasożytniczy, żel, który też można zastosować. My jak najbardziej mieliśmy wiele takich osób, którzy mieli podobne dolegliwości i tutaj jeden z takich zawodowych kierowców z potężnymi hemoroidami nie mógł sobie jak najbardziej już siedzieć w pracy. Zrobiliśmy mu oczyszczanie wątroby, zastosowaliśmy aplikację borowiny i te autorskie nasze czopki z propolisem i glistnikiem. Hemoroidy znikły już po 10 dniach, a świąt po odrobaczaniu ustąpił praktycznie od razu. Więc da się, jak najbardziej serdecznie polecam w domu to jak najbardziej zastosować. Generalnie pytań zawsze jest bardzo dużo, ale na dzień dzisiejszy, drodzy Państwo, na dzień dzisiejszy wszystko, bo choć pytań jest naprawdę bardzo dużo, spływają jak normalnie morze. One płyną z YouTube, Instagramu, TikToku, wiadomościach e-mail, urywają się czasami nam telefony. My bardzo Wam serdecznie dziękujemy za to, za ogromne Wasze zaufanie. Z racji ograniczonego czasu technicznego nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania w jednym filmie. Dlatego reszta pytań, które do nas wpływają, będą w następnym nagraniu na żywo w kolejną środę. Odpowiedzi przygotuję na wszystkie Wasze pytania, więc serdecznie zachęcam zadawać pytania na żywo lub oczywiście pod komentarzem lub drogą mailową, telefoniczną. Nie ma problemu. Widzimy się punktualnie w kolejną środę. A aby nie przegapić kolejnego odcinka i być zawsze na bieżąco z najnowszą, prawdziwą wiedzą o zdrowiu, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Pamiętajcie jednak o jednym, że wiedza to dopiero początek. Oglądanie filmów nie zastąpi działania. Jeżeli od lat kręcisz się jak w kółko między apteką a kolejnym gabinetem, czas przestać jedynie maskować te objawy. W Akademii Medycyny Regeneracyjnej doskonale wiemy, jak znaleźć prawdziwą przyczynę Waszego problemu. Nie czekajcie, aż ból czy stan zapalny zmieniają coś gorszego, bo może być chroniczne później problemy zdrowotne. Weźcie swoje zdrowie we własne ręce. Wejdźcie na naszą stronę medycynoludowa.com i zarezerwujcie swój pobyt. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dużo zdrówka, Aleksander Charecki.